Witajcie kochani, witam was dzisiaj z łóżka, ponieważ wczoraj ze znajomymi wyszliśmy na miasto. I tak oto przespałam moją całą poranną rutynę, a to powoduje, że to, wiecie, działa jak domino, więc wszystkie moje plany na pierwszą połowę dnia się poszły rujnować. I tak się obudziłam i miałam takie, o nie, o matko, co ja teraz mam zrobić, no nie? Po prostu wszystkie moje plany, które miałam, jeśli ja teraz tego nie załatwię, bo skoro ja tego nie załatwiłam, to nawet wpływa to na mój następny tydzień. Ale pomyślałam, że nie. Jest godzina 9 i wiem, że dla niektórych może być takie 9? To wcale nie jest późno. Słuchajcie, ja zawsze wstaję o 6 i mam rutynę i niedługo jeszcze mamy zmianę czasu i się zastanawiam, czy nie wstawać o 5 rano, ponieważ staram się po prostu jak najwięcej załatwić przed tym, jak idę do pracy. Plus, tak jak mówię, działa to tak jak domino, więc mimo wszystko wpływa to po prostu na resztę mojego dnia, więc pomyślałam, nie, mam nadzieję, że uratujemy ten dzień, nadal to będzie bardzo produktywny dzień i mam nadzieję, że was to zmotywuje i zabieram was ze sobą, ale nie ukrywam, że to łóżeczko jest takie przyjemne w tym momencie. Zostałabym tutaj. Kochani, już wracamy do filmiku, ale mam dla was bardzo ekscytujące wieści, a mianowicie ja i mój chłopak będziemy nagrywać dla was Q&A, więc teraz wykorzystajcie tę okazję i piszcie wszystkie pytania, jakie macie na dole w komentarzach, a my na nie odpowiemy. Zacznijmy od pościelenia łóżka i ogarnięcie trochę tego pokoju, ponieważ nadal jeszcze moje ciuchy z wczoraj tutaj leżą. Jest trochę bajzel, więc ogarnijmy swoje otoczenie i od razu to spowoduje, że głowa też się będzie lepiej czuła i będzie nam łatwiej być produktywnym. W naszym związku Tomasz zawsze ścieli łóżko, bo ja jestem po prostu za niska do tego. A zwłaszcza tutaj, patrzcie, my te łóżka mamy tak wysoko. Widzicie to? No jakbym nie machała tą kołdrą, to nie da się po prostu na raz. Mam wrażenie, że czuję zapach zioła. Dla jasności, a nie pany. Wytyfy? Co to z jakichś tych kratek wylatuje? Nie lubię tego zapachu. Jeśli to jest moja współlokatorka, Malwina, oddychaj. A może właśnie nie oddychaj. Od razu lepiej, co? Zobaczcie, jak ładnie. Teraz jeszcze zostało tutaj i tutaj. I będzie super. A u nas tak rzeczywiście, jest pełna jesień, liści znowu nawiało, bo jest słonecznie, jedziemy teraz. Nie, no słuchaj, ten bigos, te pączki, ale ja bym to wszystko zjadła. No, a jesień, Boże, jaka śliczna i ta nasza brzoza jaka pomarańczowa, no po prostu... No tutaj tego nie mamy, u nas gorąco i palmy i nic, żadnej pomarańczy tu u nas nie ma. Mama mi właśnie wysłała zdjęcia, jak zrobiła pączki, jak zrobiła bigos i ludzie, jak w domu musi teraz tam ładnie pachnieć. Mimo tego, że powiem wam, że ja chyba nigdy w życiu bigosu nie jadłam, to bym zjadła. Ja bym spróbowała i bym zjadła. I też właśnie mama pokazywała nagrania z mojego pokoju. Ile pomarańczowych liści teraz jest w Polsce, jak to pięknie wygląda. Wiadomo, to jest tak jak zima i jesień, przez okno wszystko fajnie, ale jak jest lodowato, to już się wyjść nie chce. Ale no tęsknimy się trochę za tymi sezonami. Tutaj wszystko praktycznie ciągle to samo, jak coś to tylko trochę deszczy. Dla tych, którzy są nowi i nie wiedzą o co kaman, ja jestem teraz w Stanach Zjednoczonych, w Miami, a moja mama jest w Polsce. Także no. Dobra, więc jak ratujemy nasz zmarnowany dzień, a tak naprawdę połowę dnia? Krok pierwszy. Ścielimy łóżko i ogarniamy swoją przestrzeń. Sprzątamy trochę dookoła siebie. Krok drugi. Myjemy zęby, robimy makijaż, ubieramy się, czyli ogarniamy siebie. Krok trzeci. Robimy jedzenie, jemy, żeby nie być głodnym i żebyśmy mogli zacząć nasz fajny i produktywny dzień. Śniadanko podano do stołu, pancake'i z przepisu Tomasa. To miało być kakao, ale okazało się, że już mi się skończyło kakao, więc musiałam improwizować. Więc to, co my tutaj mamy, to jest masełko ciasteczkowe. Już wam pokażę, jak to wygląda. O takie, masełko ciasteczkowe. Trochę miodu
I masło orzechowe, ale ja mam takie masło orzechowe, nie wiem czy kiedykolwiek coś takiego widzieliście. Ono jest w proszku i to jest dlatego, ponieważ ono ma 90% mniej tłuszczu. I dzięki temu, wiecie, masło orzechowe normalnie ma dużo kalorii, a to 2 łyżki 60 kalorii tylko. Więc bardzo fajne, smakuje tak samo jak zwykłe masło orzechowe, no bo to jest masło orzechowe, tylko po prostu bez tłuszczu. I po prostu jak chcecie sobie zrobić trochę, to wsypujecie ten puder, dodajecie trochę wody i wtedy sobie decydujecie, jaką chcecie mieć konsystencję. Łatwo się to dodaje do jakichś różnych smoothies, do jakichś przepisów, więc ogólnie bardzo polecam. Fajna sprawa, więc tak oto mam kakałko ciasteczkowo-orzechowo-miodowe. Jeju, patrzcie jak pięknie słońce świeci. Jest listopad, a my mamy 30 stopni na dworze. Miałam Wam dzisiaj nagrywać moją poranną wieczorną rutynę, ponieważ i pisaliście do mnie i na Instagramie, i wcześniej pod filmikami na YouTubie, więc wiem, że chcecie taki filmik, więc ja Wam go na pewno nagram, zaraz sobie zaplanuję w kalendarzu właśnie, kiedy będę chciała go nagrać. Jeśli ciekawi Was taki filmik, to upewnijcie się, że subskrybujecie, bo inaczej nie wiem, czy Wam się pojawi na Waszej głównej, jeśli nie zasubskrybujecie. I tak, więc go nagram. Więc chcę właśnie, żeby to był filmik pokazujący dokładnie moją poranną rutynę, moją wieczorną rutynę w takie dni, kiedy pracuję, kiedy chodzę do szkoły, czyli praktycznie od poniedziałku do piątku. Ta rutyna jest taka sama i pomaga mi w tym po prostu, żebym się czuła dobrze codziennie, żebym dbała o swoje ciało, żebym była produktywna, więc jestem bardzo zadowolona z tej rutyny, więc się z Wami nią podzielę. A teraz smacznego. Przepis na pancake'i, jeśli kogoś to interesuje. Przepis jest Thomasa. Jest tutaj 1 banan, 1 jajko, mniej niż tak pół kubka mąki, na oko trochę miodu i tym razem troszeczkę dodałam pudru do pieczenia, czy tej sody oczyszczonej. Dosłownie minimalnie, żeby zobaczyć, czy będą takie troszeczkę bardziej fluffy. Nie wiem, czy to wyszło, czy nie wyszło, ale są przepyszne. No i sobie właśnie jeszcze później na górę polewam jeszcze większą ilością miodu. Czasami jeszcze wrzucam takie chocolate chips, czyli wiecie, kawałeczki czekolady w środek. Są tak przepyszne, wiecie, łatwo się to robi, a ja zawsze z rana na śniadania muszę mieć coś prostego, co nie zajmuje za dużo czasu. I myślę właśnie, tak też rozmawiałam z Tomasem, że chyba przygotujemy sobie już ciasto, żeby trzymać tylko w lodówce i później, wiecie, z rana tylko sobie nalewać na patelnię i szybko gotowe. Którą prowadzą sami Azjaci i tam jest świetna jakaś matcha z widoczkami, właśnie z topioko i takie tosty koreańskie, wyślę Ci zdjęcie. Oh Jeśli miałam my wstawić god! na Instagramie, może wstawię potem, ale już Ci wyślę. Okay. Exclusive content. Jak się nazywa ta kawiarenka? Oj, to... Q. Przez jakby 2 literki Q. A, jak na tym kubku. Tak na kubku, no. Dobra. Ja pierdykam, ale ten tost wygląda dobrze. Czy wy to widzicie? Wow. Wow. Wiki, pokaż swój sweterek. Sweterek. To sam sweterek. No i dobra, pogadałam sobie z Wiki. Wstawiłam na moje story pytanko, którą powinnam wstawić miniaturkę do filmiku z Halloween. To jest filmik, który już jest na kanale w czasie, kiedy oglądacie ten filmik. Było tak fajnie. Poszliśmy do kina, który jest na dachu i widać tam, wiecie, całe Miami. Jestem tak ślicznie. Ja w ogóle uwielbiam oglądać filmy i to był film halloweenowy z racji Halloween. Ale do tego to, jak tam jest uroczo, to, że można sobie kupić drineczka, kupić sobie pizzę, masz popcorn, wszystko jest takie estetyczne. Zawsze tam są piękne zachody słońca. No, było super, 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 więc właśnie to robimy w tym filmiku i też poszliśmy na zajęcia surfowania tutaj z naszym klubem na uniwersytecie, a więc jeśli Was ciekawi, to możecie sobie obejrzeć ten filmik, tak on wygląda, on już jest na kanale i wrzucę Wam go w intro, tak jak zawsze, na sam koniec tego filmiku, żebyście nie musieli pamiętać o tym, żeby go obejrzeć, tylko Wam się pojawi na koniec tego. A jeśli chcecie też być tak bardziej właśnie zaangażowani w YouTube'a i po prostu mieć taki bardziej ze mną prywatny kontakt, to zapraszam na mojego Instagrama, tutaj macie QR code, możecie po prostu włączyć aparat w telefonie, zwyczajnie nakierować na ten QR code i Was zabierze na mojego Instagrama. I teraz jak już zjadłam, to był krok 4, do tego, aby się upewnić, że dzisiejszy dzień będzie produktywny, to robimy sobie to-do list. I ja już właśnie jedną zrobiłam. I tak, zabierzemy się za to. Więc wypisanie takiej listy z rzeczami, które chcemy zrobić, pomoże nam po prostu, aby się skupić, wiedzieć, co chcemy zrobić, plus jest to takie, wiecie, motywujące, że możemy sobie odhaczyć, co chcemy załatwić. I tak, moja lista na dzisiaj. Mam wiele takich małych rzeczy, które nie powinny stosunkowo za dużo czasu zająć,
ale chcę je właśnie odhaczyć jako pierwsze, żeby już mieć to z głowy i nie trzymać tego w głowie. I później się zajmę tymi większymi rzeczami. Więc moja pierwsza rzecz, jaką chcę dzisiaj zrobić, to pranie, ponieważ Tomas już poszedł do pracy i mam nasze ciuchy z wczoraj, więc myślę, wrzucę kilka moich rzeczy, wybiorę też jego rzeczy. Druga rzecz, chcę napisać do takiej jednej pani. Trzecia rzecz, chcę zrobić post na Instagrama ze zdjęciami z moich urodzin. To było we wrześniu, ale ja zawsze z opóźnieniem wstawiam. Może się w końcu nauczę i będę bardziej na bieżąco. Czwarta rzecz to jest kolejny post, tym razem z Halloween właśnie. Piąta rzecz, chcę sprawdzić cenę biletów na taki event tutaj właśnie w Miami. To jest event dla Polaków i to jest taki biznesowy event, coś takiego. Ja chcę zobaczyć, jaka jest cena tego eventu. Może pójdę. Szósta rzecz i teraz już idziemy do tych takich dłuższych rzeczy. Mam 2 quizy na uniwersytet. Jeden jest króciutki, jest tylko 10 pytań. Drugi quiz ma 50 pytań, jest trochę dłuższy. I teraz następna rzecz, to jest taka moja chyba najdłuższa. Tu mam egzamin do napisania, ma on 75 pytań, także to troszeczkę zajmie. I na sam koniec, jak już Tomasz wróci z pracy, pojedziemy, żebym zrobiła sobie zdjęcie do tej loterii na zieloną kartę i później też zaaplikujemy właśnie na tą loterię. Jeśli Was ciekawi, co to jest za loteria właśnie na zieloną kartę, to jest tak, że co roku Stany robią loterię na zieloną kartę. To nie jest obywatelstwo, ale praktycznie masz takie same prawa jak obywatel. No i co roku garstka ludzi wygrywa. Wiadomo, szanse są małe, no ale próbujemy. Dobra, więc ja się teraz tym wszystkim zajmę i będę Was update'ować. Jeśli się też teraz zbieracie do robienia swoich rzeczy, to życzcie mi powodzenia i ja życzę Wam powodzenia. Oh my god. Kochani, update jest taki, że chyba minęły z 3 godziny i ogarnęłam wszystkie rzeczy instagramowe. Jeszcze też się zorientowałam, że muszę podokończyć kilka niuansów związanych z jutrzejszym filmikiem, więc to zrobiłam. A teraz, jak planowałam mój weekend, to postanowiłam, że chyba zrobię taki może pool day ze znajomymi. Kupię jakieś sery, wiecie, takie a la charcuterie board. No i przydałoby mi się mieć jakieś, kurcze, materace, kółka, nie wiem, no. Chociażby jeden materac i jedno kółko i tak oglądam, jest tyle różnych, ślicznych. Więc teraz wybieram to, chcę to po prostu jak najszybciej ogarnąć, ponieważ bardzo bym chciała, aby mi to wszystko doszło już zaraz, za 2 dni. Także szukam i zamawiam. Wiesz co, Mati? Czekaj sekundę, ja pójdę do tego CVS-u, zrobię to zdjęcie, bo oni zaraz zamykają i do Ciebie odzwonię, dobra? Dobra, no to pa. My to z Matim, z moim bratem, właśnie mamy też tak samo jak ja z moją mamą, że jak my zaczniemy rozmawiać, to już nie możemy skończyć, po prostu i gadamy, już gadamy, nie wiem, od 1,5 godziny chyba. Ale no, jestem i zrobię to zdjęcie, załatwię to w końcu. Okidoki, słuchajcie, zrobienie tego zdjęcia zajęło 40 minut. Najpierw czekałam na jakąś panią, bo jakaś pani była na przerwie. Nie wiem co to za przerwa o 19, kiedy oni o 20 zamykają, ale dobra. Przyszła pani, zaczęłam się przygotowywać do zdjęcia i mówię, że digital, że e-mail, że pendrive, że online. Próbuję wytłumaczyć, że chcę zdjęcie, ale nie takie, wiecie, wydrukowane. No ale pani tylko po hiszpańsku. Ja niestety po hiszpańsku nie mówię i tutaj bardzo często mam problem, że się nie mogę z ludźmi dogadać, tak? Bo nie mówią po angielsku w ogóle. No i co, zrobiła mi pani zdjęcia i mi daje paragon. Ja mówię, e-mail czy coś mogę dostać to digital, że internet i komputer i w ogóle. I mówi, no i mówi, że to zdjęcie to nie może być. Mi się wydaje, że ta pani po prostu nie wiedziała, jak zrobić takie zdjęcie i powiedziała, że ktoś inny zrobi. No i dalej czekałam. No i 40 minut zajęło zrobienie zdjęcia. Znaczy dokładnie 35 minut czekania, a 5 minut zrobienia tego wszystkiego. Ale mamy to. Jadę teraz do domu, został mi 1 egzamin i dzisiejszy dzień będzie bardzo produktywny, no ale jeszcze muszę to zrobić. Dobrze, kochani, jest chyba, która jest godzina? Jest 22:14. Ja jestem bardzo śpiąca. Udało mi się praktycznie wszystko załatwić, więc był to bardzo produktywny i udany dzień. I się cieszę z tego powodu, ale mi światełka teraz dają. Tomasz właśnie przyjechał, więc zbieramy się do łóżka. Pamiętajcie o pisaniu pytanek w komentarzach do Q&A z Tomasem. I tak, do zobaczenia za tydzień. Buziaczki i pa pa!